Ja nazywam się Zuzanna Cichocka, jestem architektem z zamiłowania, z wykształcenia i z zawodu i stworzyłam ten kanał po to, żeby podzielić się z Wami moją wiedzą w tym temacie. A dzisiaj temat dla wszystkich, którzy uważają, że mieszkania są za drogie. Co ja muszę w pałacu mieszkać? 3-4 pokoje, góra. No to ciężka sprawa. No ciężka jest, ja wiem. No zakładam, że jednak większość uważa, że mieszkania są za drogie, więc serdecznie zapraszam na film, jak sobie z tym poradzić. Ja mam na to rozwiązanie. Metr kwadratowy mieszkania w Warszawie według Google'a, przed chwilą jest listopad 2024, wpisałam, ile kosztuje średnio metr kwadratowy mieszkania w Warszawie. Oczywiście wiem, że te mieszkania w Warszawie mają szalone ceny, ale wpisałam i Google mi odpowiedział. A odpowiedział mi, że kosztuje około 16 tysięcy złotych. Załóżmy średnio, że to jest te 16 tysięcy złotych, czyli zakładając, że 20 metrów kwadratowych mieszkania kosztuje około 320 tysięcy złotych. Jeszcze raz, 320 tysięcy złotych za 20 metrów kwadratowych mieszkania. Ja powiem Wam, jak uzyskać te 20 metrów kwadratowych mieszkania za około 3000 złotych. Ile? Więc zostańcie ze mną. Jak Was zachęciłam do filmu, to koniecznie zostańcie do końca. Wszystko to, co powiem, przyda Wam się do tego, żeby optycznie powiększyć niewielkie mieszkanie albo też powiększyć duże mieszkanie. Tutaj wyobraźnia nas nie ogranicza, możemy dowolnie wykorzystać i co? Otóż lustra, bo lustra to jest odpowiedź i nie wyłączajcie i nie przełączajcie się, że banalna sprawa, bo jeszcze nawet nie wiecie, jak to jest trudne użyć luster tak, żeby powiększyć dwukrotnie przestrzeń, a ja Wam o tym opowiem, więc koniecznie zostańcie ze mną. W ramach wstępu chciałam powiedzieć, że ten film kręcę dlatego, ponieważ notorycznie spotykam się z sytuacją, kiedy nie jest do końca zrozumiana idea luster we wnętrzu. Jest bardzo dużo stereotypów dotyczących luster i bardzo dużo jakichś takich utartych poglądów, które niewiele mają z rzeczywistością. Dzisiaj chciałabym się zająć lustrami, które powiększają optycznie przestrzeń i jak je wykorzystać w mieszkaniu, tudzież w domu, tak aby powiększyły nam przestrzeń optycznie. Nie będę tutaj rozmawiać o lustrach z pleksji ani z syntetyków. Są takie lustra. Ja zajmę się tylko i wyłącznie lustrami szklanymi, czyli lustrami wykonanymi przez szklarza. I tutaj, jeżeli będziecie wybierać lustro, bardzo ważne są rodzaje tych luster, które macie na rynku i w ramach wstępu chciałabym trochę Wam o tym powiedzieć. Jeżeli chodzi o lustra, to pierwszy typ, jaki mi przychodzi do głowy, to jest lustro, które będzie nazywane lustrem float. Jest to te najzwyklejsze lustro. Jest to lustro, które jest robione z zwykłego szkła, a zwykłe szkło, bardzo ważne, żebyście wiedzieli, ma takie delikatne, zielonkawe zabarwienie. W połączeniu ze srebrem, które tworzy lustro, efekt daje taki delikatnie, ale naprawdę delikatnie zażółkcony, no delikatnie oddający żółtą barwę. I powiem szczerze, że mi nie przeszkadza ta barwa w wielu typach wnętrz. Loftowym, często nowoczesnym, a co więcej, ten rodzaj lustra jest tańszy, mniej więcej o połowę od następnego, o którym zaraz powiem. Więc jeżeli nie zależy Wam na krystalicznym połysku, to spokojnie możecie się oprzeć na tym lustrze float. Ewentualnie zobaczcie go na próbkach, żeby mieć pełne przekonanie do tego typu lustra. Drugie lustro, o którym już wspomniałam, jest to lustro nazywane Opti White. White, czyli biały. I tutaj to jest bardzo krystaliczne lustro, które ma po prostu większą zawartość żelaza, dzięki czemu te zielone zabarwienia nie są widoczne, właściwie w ogóle nie są widoczne. To jest lustro bardzo, bardzo kryształowe. Często używam to lustro w realizacjach na przykład glamour,
albo realizacjach takich, które potrzebują ogromną czystość odbicia albo ogromną elegancję. Nie wszędzie, bo moim zdaniem nie wszędzie one są potrzebne. Lustro Opti White na pewno jest droższe i to dwukrotnie od takiego lustra Float. Więc rozsądnie zastanówcie się, czy jest Wam potrzebne bardziej krystaliczne, czy to lustro Float, bo tutaj jeżeli chodzi o odbicia i efekt, który możecie osiągnąć, jest bardzo, bardzo podobny. Z innych luster, które możecie dostać u nas na rynku, to są lustra postarzałe, czasami nazywane lustrami antycznymi. Pamiętajcie, że te lustra gorzej się sprawdzą w powiększaniu przestrzeni, ponieważ przez przetarcia, które mają, widać, gdzie one mają swoje granice. I mimo, że są ciekawą stylizacją wnętrza, to jednak nie powiększają go w taki sposób, w jaki powinny, bo nie odbijają w pełni tych elementów, które powinny. Więc owszem, jako dekoracja tak, jako powiększenie niezbyt. I to samo dotyczy się luster kolorowych, bardzo popularne, na przykład teraz takie lustra dymione, czyli takie delikatnie brązowe, ja też je zaliczam do kolorowych. Generalnie lustro możecie zabarwić na dowolny kolor, który macie ochotę, ale pamiętajcie, że przy tych zabarwieniach niestety lustro się odetnie od otoczenia. Jeżeli ono się odcina od otoczenia, to nie powiększa przestrzeni tak bardzo, bo trochę powiększy, ale ewidentnie się odetnie, więc nie będzie tego efektu przestrzeni. Dekoracyjnie owszem, jeżeli chodzi o powiększanie. A teraz przechodzimy do najważniejszej części filmu, czyli tego, jak fizycznie powiększać te przestrzenie i w czym te lustra możemy wykorzystać, żeby te przestrzenie powiększyć. Po pierwsze, możemy użyć lustra na całej ścianie albo na części ściany, ale polecam na przykład na całej ścianie i dzięki temu powiększymy przestrzeń czasami nawet dwukrotnie. Są zasady, które musimy spełnić, żeby tą przestrzeń powiększyć. Zasada numer 1. Dobrze jest, żebyście te lustra klejone do ściany postawili od cokołów, najlepiej od cokołów, bo wtedy mamy zabezpieczone to lustro na dole, plus łatwo je oprzeć technicznie. I do samej góry, czyli do samego sufitu. Dlaczego to robimy od samego dołu do samej góry? Żeby odbiło jak najwięcej, bo tam, gdzie tego lustra nie będzie, albo tam, gdzie będzie krawędź, tam nasz wzrok nie będzie prowadzony. Zazwyczaj nasz wzrok chodzi po liniach, czyli to, co widzi, to dla niego jest rzeczywiste i to go wciąga. I to jest druga rzecz, która jest bardzo ważna przy ustawianiu luster, mianowicie dobrze jest je ustawiać tam, gdzie one będą mogły mieć ciągłość. Miejsce, w którym ta ciągłość następuje, zazwyczaj to jest krawędź, czyli najlepiej te lustra dociskać do którejś z krawędzi, żeby było widać, jak te lustro dojdzie, linię, która przechodzi, na przykład linię ściany, która przechodzi wzdłuż. Może być to z jednej, z drugiej strony, może być to na całości, bo wtedy będzie przechodziła jedna ściana, sufit i druga ściana i to jest najbardziej efektowne i najmocniej powiększające przestrzeń, czyli lustro od krawędzi do krawędzi. Możemy oczywiście dać lustro na środku, ale pamiętajcie, że wtedy będzie widoczna ścianka, załamanie i dopiero wnęka, więc dużo efektywniejsze jest używanie luster od góry do dołu oraz od krawędzi do krawędzi, albo przynajmniej od jednej krawędzi. Naprawdę nie bójcie się używać luster na całych ścianach. Oczywiście nie będziecie mogli takiego jednego wielkiego lustra u siebie zamontować. Zazwyczaj są to pewne wielkości, które wynikają z wielkości producenta danego szkła, danego lustra, ale też pamiętajcie o tym, że to są uwarunkowania danego budynku. Czyli może się zdarzyć tak, że nawet jakbyśmy chcieli, producent by nam wyprodukował takie duże lustro, to potem nie mielibyśmy go jak wnieść do środka, czyli nie zmieściłoby się do windy, a pamiętajcie, że lustra są bardzo ciężkie, więc noszenie po schodach też nie jest takim dobrym pomysłem. Więc zazwyczaj te lustra dzielimy we fragmenty, które się stykają. Pamiętajcie, że szyba, jak dotyka drugą szybę, to jest bardzo precyzyjne cięcie, więc prawie tej linii nie widać, ale na pewno będą łączone na takiej dużej ścianie. Niemniej jednak naprawdę
nie obawiajcie się tego, że to lustro będzie na całej ścianie. Oczywiście wiem, że często macie problemy z tym, że odbijacie się w tym lustrze i na przykład często słyszę, że ktoś nie chce siedzieć przy stole i jednocześnie się odbijać w lustrze. Pamiętajcie o takich super rozwiązaniach, że może być na przykład na wysokości oczu. Ja w jednym z projektów to zrobiłam po prostu półkę i ona zasłaniała tą część, z której widzieliśmy się w momencie, kiedy siedzieliśmy w jadalni, natomiast nad i pod było lustro. I takim małym zabiegiem, jak właśnie wstawienie jakiegoś elementu, ale który będzie w środku, który nie będzie za bardzo zaburzał tego lustra, jest super pomysłem na to, żeby połączyć to, że lustro powiększa przestrzeń i jednocześnie mieć taki komfort nie patrzenia wiecznie na siebie. Dobrym pomysłem też, jeżeli macie obawę, że będziecie patrzeć cały czas na siebie, jest użycie na przykład zasłony. Bo możecie tą przestrzeń mieć na przykład na co dzień odsłoniętą, na przykład w sypialni, ale jak idziecie do łóżka i chcecie poczytać książkę, to nie chcecie na siebie patrzeć i wtedy możecie tą zasłonę po prostu zasłonić i nie patrzeć na siebie, ale na co dzień mieć tą przestrzeń trochę większą. Naprawdę sprawdźcie. Jeszcze nikt nie żałował, jak go namówiłam na lustro, że je ma. Wręcz przeciwnie, wszyscy zawsze byli w szoku, jak wspaniale to przestrzeń powiększa. Sprawdźcie sami. Przy okazji przestrzeni chciałabym też zdementować dwa stereotypy, które krążą wokół luster. Jednym to jest to, że jak mamy lustra, to one się brudzą. Słuchajcie, a moje pytanie jest takie, a co się w domu nie brudzi? Co jest takiego, że możecie powiedzieć, że nie musicie tego sprzątać? Nie zgodzę się z tym stwierdzeniem brudzenia luster. Przede wszystkim dlatego, bo sama mam bardzo dużo luster w domu, bo ja uwielbiam lustra. I te lustra odbijają przestrzeń, powiększają ją, uzdabiają. Kocham lustra. I powiem wam, że jak mnie zapytacie, kiedy ostatnio je zmywałam, to powiem, że nie wiem. A ja lubię sprzątać. I jak mam coś, co ma plamę albo co jest na przykład nieprzezroczyste, jest szkłem, od razu chcę to czyścić. Więc jestem czyściochem, a mimo to nie czyszczę swoich luster co tydzień. Jedyne, na co mogę narzekać, to jest to, że na tych lustrach niektórych, szczególnie tych, które mają fryzowane krawędzie, osadza się kurz i muszę od czasu do czasu delikatnie przeciągnąć po nich szmatką albo taką zmiotką. I wtedy nie mam tego kurzu. Oczywiście rozumiem sytuację, kiedy macie dzieci, no to tego się nie da uniknąć, na pewno tam gdzieś się pojawią ręce. Niemniej jednak na wysokości wzroku tego nie będzie, więc nie będzie to was tak bardzo denerwowało. I samo zmycie luster i ich konserwacja jest dość prosta, bo płyny do szkła bardzo ładnie zdejmują wszystko, co na nich jest. Oczywiście dobrze jest spojrzeć na to przez pryzmat swojego charakteru i tego, czy właśnie lubimy czasami sprzątnąć, nie lubimy sprzątać, czy mamy dzieci, czy mamy zwierzęta i tak dalej, więc nie mówię, że na 100% lustro będzie wyśmienitym rozwiązaniem dla was, ale myślę, że ten temat z brudzeniem lustra za bardzo odsuwa ludzi od realizacji z dużymi lustrami, realizacji wnętrz z dużymi lustrami. Naprawdę uważam, że to nie jest główny temat, że da się to w prosty sposób utrzymać w czystości i że nie musicie tak bardzo się bać brudu na lustrach. Lustro odbija wszystko, co jest dookoła i przez to moim zdaniem właśnie mniej widać na takim lustrze, a nie więcej. Moim zdaniem więcej będziecie widzieć na białej ścianie niż na lustrze. Więc tutaj oczywiście patrząc przez swój pryzmat zastanówcie się, ale dementuję, że lustro się brudzi i lustro będzie was denerwowało, bo będzie cały czas trzeba było je zmywać. Drugi stereotyp, który chciałabym zdementować, to jest stereotyp dotyczący zbicia lustra. Ja oczywiście rozumiem, że jak mamy lusterko w torebce i walniemy tą torebką w ścianę albo nam spadnie, to
może się takie lustro rozbić. Rozumiem, że jak za każdym razem, kiedy wchodzicie do mieszkania z kamieniem w ręku, rzucacie kamieniem w lustro, to ono się rozbije. Ale nie przekonacie mnie do tego, że każde lustro, które jest na ścianie, na pewno się rozbije i na pewno ono jest narażone na pęknięcia. Bo póki ono jest przyklejone do ściany, póki ma zabezpieczony cokół, naprawdę musicie się postarać, żeby je zbić. Oczywiście znowu mówię, że trzeba to spojrzeć przez swój pryzmat, bo może faktycznie uwielbiacie co piątek przechodzić z drabiną przez swój korytarz i boicie się, że porysujecie lustro albo je zbijecie. I jeżeli macie taką tendencję rozbijania się po ścianach, no to może faktycznie to nie jest dla was. Żeby lustro rozbić, musicie się postarać. I moim zdaniem tak samo musicie się postarać, żeby uszkodzić sobie drzwi szafy, czy uszkodzić sobie gipsową ścianę. I tak samo później musicie to naprawić, bo takie lustra się oczywiście naprawia, pęknięte lustra, czy pęknięte szkło się po prostu najzwyczajniej w świecie naprawia, no albo wymienia. Ale tak samo możecie taki materiał jak gips, karton, czy MDF, czy jakiś inny przedmiot możecie zbić i moim zdaniem nawet prościej zbijecie lustro, które wisi, bo je na przykład rozhuśtacie i ono spadnie, no i wtedy się zbije. Albo może wam po prostu się gdzieś zsunąć, albo trzymacie je na podłodze i może się przewrócić, a nie jest przyczepione. Takie lustro przyczepione do ściany jest bardziej zabezpieczone. I oczywiście musicie pomyśleć o na przykład tym, czy na lustro są otwierane drzwi, bo jeżeli są otwierane, to dobrze jest zrobić obijacz. Ale ja sama mam u siebie w domu szklane drzwi tuż za drzwiami wejściowymi i dosłownie klamka na 5 mm zatrzymuje się od tego szklenia. Po prostu jest odbijacz w podłodze najzwyczajniej w świecie. I jeszcze do tego, że drzwi są zabezpieczone od takiego wiecznego stukania, to moje szklenie jest też zabezpieczone i w taki banalny sposób, nawet za drzwiami, można je zabezpieczyć, więc dementuję także stereotyp, że lustro się zbije. Kolejny sposób na to, żeby wykorzystać lustro, żeby powiększyć przestrzeń i także ukryć pewne elementy, jest właśnie używanie tego lustra na elementach, których nie chcemy we wnętrzu. I tutaj takim moim sztandarowym przykładem są słupy. Teraz bardzo często się zdarza, że wchodzę do wnętrza, piękne, wielkie wnętrze i na środku słup. No i taka, wszyscy są zdenerwowani, mówią, co z nim zrobić. Słuchajcie, zawsze zabudujcie go lustrami. Naprawdę nie żartuję. Możecie zabudować go lustrami i dzięki temu, przez to, że on odbije wszystko, co jest dookoła, no nie jest tak, że zniknie w całości, ale powiem wam, że naprawdę nie będzie go widać. Jeżeli macie jakąś ścianę, którą chcecie, żeby była wydłużona i żeby nie widać było na niej uskoku, a jest uskok, to obudujcie ten uskok w lustrze. Jeżeli lustro jest wszędzie, to ono tworzy pewnego rodzaju iluzję przestrzenną, odbijając wszystko, co jest dookoła i nie będzie widać tego elementu. Ostatnio miałam sytuację, że klienci chcieli wyburzyć ścianę, ale konstrukcja i projekt konstrukcyjny kosztowały tyle, że klienci jednak zrezygnowali z tego. Nie potrzebowaliśmy tego funkcjonalnie, więc się za bardzo nad tym nie upieraliśmy, bo mieliśmy miejsce, to był salon, kuchnia z jadalnią. Mieliśmy miejsce i na salon, i na jadalnię, i na kuchnię, tylko chcieliśmy połączyć kuchnię z jadalnią i salonem. Niemniej jednak przez koszty stwierdziliśmy, że tego nie będziemy robić i ścianę całą, która była zarówno od strony kuchni, jak i od strony salonu, obłożyliśmy w lustrze. Dzięki temu ta ściana może nie zniknie zupełnie, ale odbije przestrzeń, tą przestrzeń, którą klienci bardzo potrzebowali i której bardzo chcieli, będą mieli. Bo będzie wyglądało to tak, jakby ściana była przedłużona zarówno z jednej strony, jak i z drugiej strony. Więc efekt będzie osiągnięty na pewno dużo, dużo taniej. I tutaj a propos tanich i drogich rzeczy dementuję kolejny stereotyp dotyczący luster. Lustra nie są drogie. Naprawdę, wykończenie ściany lustrem nie jest drogie. Internet mi powiedział, że lustro float kosztuje około 200 zł z metra kwadratowego, a lustro typu OptiWhite 400 zł z metra kwadratowego. Więc jeżeli boicie się, że lustro będzie drogie, to od razu wam powiem, że nie. Tak jak liczyłam poprzednio,
metr kwadratowy mieszkania 16 000 złotych, a metr kwadratowy lustra 200 albo 400 złotych. Warto się zastanowić, naprawdę. Jeżeli chodzi o kolejny sposób, to jest to sposób wykorzystania luster oraz grafik, a dokładnie murali. Czyli wykorzystujemy jakiś element, który namalujemy na ścianie albo nałożymy tapetę i odbijamy go lustrem i do tego jeszcze dołączamy kolejne lustro. Pamiętajcie o tym, że nie musicie montować luster tylko i wyłącznie na ścianie, albo na słupie, albo w pionie. Możecie je montować po skosie, możecie je montować także na suficie. Bardzo ważna sprawa, bo dzięki temu, jeżeli zamontujecie na przykład na ścianie, na suficie i tutaj grafikę, czasami przestrzeń możecie kompletnie zmienić. Wyobraźcie sobie, że mamy tutaj narysowany jakiś element, który tworzy iluzję przestrzenną, na przykład taki delikatny prostokąt, który delikatnie robi taką wnękę w ścianie, ale tylko w grafice, czyli jest namalowany. On ma dołączone tutaj lustro plus tutaj lustro i odbija się w ten sposób, że tworzy taki cały korytarz. Można takie rzeczy osiągnąć. Są one niestety dość trudne i trzeba się trochę pobawić w geometrię wykreślną oraz optykę, ale potrafią tworzyć niesamowite iluzje, nie tylko estetycznie, ale także funkcjonalnie powiększając przestrzeń. Następny sposób na powiększenie przestrzeni to jest dodawanie takich tylko wklejek z luster na krawędziach różnych pomieszczeń albo na krawędziach funkcji. Na krawędziach pomieszczeń już Wam mówiłam, że na przykład macie ścianę, macie drugą ścianę i zostawiamy taki kawałek i wtedy wydaje nam się, że tam jest jakaś ściana, że ona się kończy i że możemy za nią zajrzeć. Więc to jest takie fragmentaryczne powiększanie, czyli nasz mózg myśli, że coś tam więcej jest. Często te fragmenty stosuję po pierwsze za łóżkiem w sypialni. Bardzo lubię robić lustro, łóżko, lustro i za łóżkiem nie robić ściany, tylko robić po dwóch stronach, tak że te dwie strony się stykają z elementami, które nas wprowadzają. Wtedy to wygląda tak, jakby za łóżkiem było kolejne pomieszczenie. Naprawdę świetny efekt. A także często używam tych fragmentów, na przykład jak chcę podzielić przestrzeń. Mam salon, potem kuchnię i ona tak nie za bardzo się ze sobą łączy, więc stawiam po prostu taką wstawkę od góry do dołu. Wydaje się dzięki temu, że pomiędzy tymi elementami jest jakiś korytarz i wizualnie nam to dzieli, a mózg myśli, że coś tam dodatkowo jest. Super efekt na niewielkie wstawki z luster. Kolejne miejsce, które dobrze zrobi we wnętrzu i powiększy trochę to wnętrze, to są lustra umieszczone na meblach. I tutaj zacznę od mojego najbardziej ulubieńszego miejsca, w którym jest lustro, mianowicie od lustra na wyspie kuchennej. Ja tego mam bardzo dużo na swoim profilu, właściwie na stronie internetowej możecie sobie zobaczyć. Kocham lustra na wyspach. Są zarówno super estetyczne, super praktyczne i generalnie bardzo oryginalne. To jest taki efekt, który kiedyś wymyśliłam po to, żeby delikatnie wyspę ukryć, ponieważ klientka, dla której robiłam wnętrze, miała niewielką przestrzeń, ale bardzo chciała wyspę. Naprawdę to po prostu był jej must have i ja tą wyspę jej oczywiście wrzuciłam do wnętrza, natomiast żeby nie zmniejszać tego wnętrza za bardzo, ustawiłam na nim lustro i to był pierwszy raz, jak to zrobiłam. Bardzo odważna klientka, dziękuję za to, że mogłam coś takiego zrealizować. A potem tak naprawdę to już poszło z górki, bo jak zrobiłam zdjęcie i pokazałam, jak fenomenalnie to wygląda, to robiłam to bardzo często. I z takich ciekawostek mam wiele realizacji w mieszkaniach, gdzie są małe dzieci. I odwiedzałam klientów, pytałam się, czy to się sprawdza. Słuchajcie, sprawdza się. Naprawdę się sprawdza, klienci są super zadowoleni, nawet w mieszkaniach, gdzie są dzieci, więc nasze stereotypy a propos brudu oraz a propos zbicia lustra raczej znowu zostały zdementowane. Bardzo lubię używać też luster w szafkach. Naprawdę bardzo lubię, tylko uważam na jedną rzecz. Jeżeli mam taką dużą szafę, na przykład ubraniową, i to jest dość popularne, żeby na tej szafie robić lustro, to zazwyczaj sprawdzam, czy nie mogę zrobić po drugiej stronie na ścianie na przykład.
Dlaczego? Ponieważ lustra na szafach, szczególnie które mają duże drzwi, są ciężkie, obciążają zawiasy i te zawiasy często się wypaczają. Więc albo używam luster na szafkach, które mają niewielkie fronty, albo w ostateczności używam w szafkach, albo używam w szafkach po to, żeby z jakiegoś powodu ukryć ten element w przestrzeni, czyli tak jak opowiadałam wcześniej, na słupie montuje się lustra, żeby ten słup ukryć. Tak samo na szafach czasami używam luster, bo potrzebuję na przykład ukryć szafę. Więc nie jest dla mnie takie oczywiste, że używam to zawsze w szafkach. Uważam na to, żeby nie obciążać konstrukcji i żeby potem szafa nie musiała być naprawiana co roku przez stolarza. Tutaj chciałam powiedzieć, żebyście się też nie bali używać szafek z lustrami w nietypowych miejscach, na przykład na szafkach kuchennych górnych, czy nawet luster w przestrzeni pomiędzy szafkami górnymi a blatem. Dlaczego? Ponieważ lustro bardzo prosto się sprząta, jest to dosłownie tak samo proste sprzątanie jak lakobel, ale mamy dzięki niemu niesamowitą przestrzeń uzyskaną przez odbicie. Wiem, zaraz usłyszę, ale z dziećmi, ale to za dramat, w ogóle przyjedziesz do mnie, będziesz sprzątała. Posłuchajcie, no oczywiście, jeżeli wiecie teraz, że u was za kuchnią to nikt nigdy nie sprząta i to nie jest tak, że jak gotujecie, to od razu sprzątacie, to jasne, że to nie jest dla was. Oczywiste. Ale na przykład ja mam coś takiego, że ja po prostu jak gotuję, to od razu tą kuchnię przemywam i u mnie po prostu zawsze to jest czyste i zawsze przemywam, więc na przykład dla mnie nie byłoby problemem, żeby to użyć. Więc też zastanówcie się, tak patrząc przez pryzmat waszego funkcjonowania w mieszkaniu, czy takie lustro na szafce, czy kuchennej, czy w jakimś innym miejscu faktycznie jest wartościowe dla przestrzeni i jednocześnie będzie dobre dla was. Lustra są też wyśmienite w drzwiach. Szczególnie z połączeniem z lustrzaną ścianą, czyli mamy całą lustrzaną ścianę, a do tego drzwi. Drzwi zazwyczaj dobrze jest już kupić lustrzane. One są wtedy przygotowane w odpowiedni sposób i trzeba je odpowiednio też zamontować, żeby były zlicowane, czyli na tej samej głębokości, co lustro, które już jest do ściany przyklejone. Powiem wam, że uwielbiam ten efekt, bo wygląda to naprawdę fenomenalnie. Jedyne co na tym lustrze całym widać to klamka, ale przez to, że jest na środku gdzieś tych luster, to ona znika, więc tak naprawdę to i drzwi są ukryte i klamka jest praktycznie niewidoczna, a przestrzeń jest często 2 razy większa. Uwielbiam to używać szczególnie w wąskich korytarzach. Naprawdę super efekt. Mamy też po prostu lustra używane na meblach, albo wklejane w meble, albo lustrzane meble. Bardzo popularny do-it-yourself, który pojawia się w internecie, to jest taki stolik ze szwedzkiej sieciówki, który jest obłożony lustrami też z tej szwedzkiej sieciówki. Moim zdaniem bardzo fajne rozwiązanie, jeżeli mamy małą przestrzeń, a chcemy jakiś ciekawy stolik. Trzeba z nim uważać troszeczkę, bo pamiętajcie o tym, że lustra jak się odbijają, to te przedmioty znikają, więc możecie się o to rozbijać, więc raczej na przykład jako stolik nocny albo jakiś stolik z boku, no na środku go lepiej nie stawiajcie, bo obawiam się, że to się może źle skończyć. Więc meble z lustrami naprawdę bardzo polecam, jest ich sporo na rynku. Myślę, że warto jakiś wprowadzić, jeżeli nie chcemy, żeby jakiś gabaryt zagracał nam wnętrze. Posłuchajcie, mam nadzieję, że zainspirowałam was trochę, że przestaliście się bać używać luster. Naprawdę używajcie luster. Uwierzcie mi, że to jest świetne rozwiązanie. Dostaniecie dodatkowe metry kwadratowe, które są praktycznie darmowe. Jak to powiedział jeden z moich klientów, którego serdecznie pozdrawiam, najtańsze metry kwadratowe, jakie w tym roku kupił. I dokładnie tak jest. Pamiętam, ile czasu zajęło mi przekonanie tego klienta o tym, że te lustro będzie super pomysłem i naprawdę, uwierzcie mi, był tak zadowolony z efektu, bo mieszkanie, które w rzeczywistości było niewielkie, wyglądało jak apartament. Więc da się lustrami tak wyprowadzić mieszkanie, że nawet małe będzie wyglądało jak wielkie i wcale nie trzeba do tego dużych pieniędzy. Najtańsze metry kwadratowe. Spróbujcie tego też u siebie.
Jeszcze jedna mała dygresja na koniec, bo pewnie jeżeli się interesujecie feng shui na przykład, ja nie jestem specjalistką, od razu powiem, tylko chciałam zaznaczyć ten temat, to pewnie dużo z Was ma takie też stereotypy dotyczące feng shui, że nie można tu, nie można tam, nie można wstawiać luster. Dokładnie zapoznajcie się z wytycznymi dotyczącymi feng shui, jeżeli się tym interesujecie. Ja naprawdę nie jestem specjalistą, nie chcę tego wprowadzać do tego filmu, ale według feng shui lustra są bardzo, bardzo ważne. I to nie jest tak, że one są złe, czy w ogóle nie można ich robić. Na przykład w feng shui bardzo często krąży taki stereotyp, że absolutnie nie może być luster w sypialni. To nie jest tak. Ja pracowałam z wieloma doradcami w sprawie feng shui i często dochodziliśmy do pewnych wniosków, że to lustro może się pojawić, ale na przykład nie powinno być widoczne na wejściu, nie powinno być widoczne z łóżka. Po prostu jak tak dużo jest tych wytycznych, że później ciężko te lustro w ogóle umieścić i myślę, że stworzył się taki stereotyp, że nie można w ogóle. Ale zdarzało mi się tak, że na przykład właśnie zasłaniałam je zasłonką, a odsłaniałam je na jakiś tam konkretny czas. Ustawiałam w sypialniach, także takich, które projektowaliśmy pod względem feng shui ze specjalistami, te lustra w taki sposób, że faktycznie wręcz nam pomagały, ponieważ lustra według feng shui są bardzo pomocne i pomagają nam w przeprowadzaniu i w odbijaniu chi, czyli tej energii, która krąży w mieszkaniu, więc one są nam do wnętrza potrzebne, tylko musimy bardzo uważać z tym, gdzie je używamy. Oczywiście, jeżeli interesujecie się feng shui i chcecie mieć wnętrze zaprojektowane zgodnie z feng shui, ja naprawdę się nie będę bardziej na ten temat rozpowiadać, ponieważ naprawdę nie jestem specjalistą, tylko spotkałam się już wielokrotnie z osobami, którym zależy na tym, żeby wnętrze było zorganizowane zgodnie z zasadami feng shui i wtedy warto się zapoznać, ale warto się zapoznać dokładnie. Nie korzystać z tych stereotypów typu tu nie może być lustra i już, tylko zastanowić się, jak możemy użyć tego lustra, żeby było funkcjonalnie, a jednocześnie było zgodne z tymi wytycznymi. Mam nadzieję, że wykorzystacie wiedzę, którą Wam przekazałam w tym filmie, żeby powiększyć Wasze mieszkania, coś w nich zmienić, żeby dodać trochę oddechu, który jest taki potrzebny nam do życia. Pamiętajcie, że jak będziecie żyć Wy lepiej, to będziecie tą dobrą energię wynosić na zewnątrz i świat będzie lepszy. I tym pozytywnym akcentem kończę. Do zobaczenia.